Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. E, Zajmujemy się dzisiaj właśnie z ogromnym skandalem, który ma powiązanie z, że tak powiem, z genami. Ja już kilka audycji na ten temat robiłem. Między innymi nie tak dawno zamieściłem audycję na temat najnowszych, 2017 czy 18 rok, publikacja The Lancet Oncology na temat, na temat kompletnych nieporozumień, to najdelikatniej rzecz ujmując, spraw związanych z genami BRCA1, BRCA2, czyli breast cancer 1, breast cancer 2, czyli chodzi o geny, które mogą mieć kobiety i które mogą i wskutek czego są namawiane do tak zwanej profilaktycznej mastektomii, bo według niektórych lekarzy, nazywam ich rzeźnikami, otwarcie, po prostu, jeżeli tak kobieta ma brak, ten jeden z genów BRCA1, BRCA2, no to znaczy, że kurczę, że w takim razie jest absolutnie na 100% narażona na nowotwór, będzie miała nowotwór i dlatego profilaktycznie należałoby usunąć piersi, co jest absolutnie jedną wielką bzdurą, więcej nic. Najdziwniejsze jest to, że wielu lekarzy nie ma o tym zielonego pojęcia, nie wie, nie zna tych badań, tylko po prostu cały czas trwa po prostu ta tak zwana mucka i sprawa załatwiona. I dzisiaj, zresztą była też audycja na temat, chyba nawet dwie, na temat genów, że geny wcale nie oznaczają od razu tego, że będziemy skazani. Geny to stały się takimi chłopcami do bicia, tak prawdę mówiąc. Żeby uruchomić jakiś gen w ogóle, ten zagrożeniowy, zagrażający, nazwijmy to trzeba, żeby równolegle uruchomiło ten gen kilkanaście czy nawet kilkaset różnego rodzaju czynników, które musiałyby zadziałać jednocześnie. A więc to nie jest takie kurczę sobie hop siup, to nie jest takie proste. Żyjemy w świecie kłamstw, manipulacji, więcej nic. Z czego to wynika? Nie chcę na ten temat mówić w tej chwili, ale sami pomyślcie, dlaczego akurat, dlaczego ciągle leki są wymyślane nowe, dlaczego w telewizji, w ogóle w mediach ciągle są reklamy leków, jak są przerwy między programami telewizyjnymi, tam powiedzmy lecą te wszystkie reklamy, to 20 minut to są leki, leki, leki na wszystko. Na suchy kaszel, na mokry kaszel, na półmokry kaszel, na ćwierć mokry kaszel, na i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Dzisiaj powiemy o tym potężnym skandalu związanym właśnie z niezrozumieniem wszelkich badań i tutaj za chwileczkę udostępnię ekran, żeby po prostu posłużyć się konkretem, więc mam nadzieję, że tutaj akurat będę miał, dobra, udostępnij. Najpierw odejść, znaczy najpierw do oryginału, a więc słuchajcie, swego czasu ukazał się artykuł, momencik tylko zwiększę tu chyba czcionkę warto, to będziecie wówczas też widzieli wyraźniej. Daily Mail online, więc artykuł, który się, znaczy mamy tutaj akurat czerwiec 29 2024 rok, ale to będzie te dane, które będą dotyczyły artykułu, którym się posłużymy. Za chwileczkę ja włączę tłumaczenie po polsku. A więc zobaczcie, mastektomiczny skandal. Połowa w ogóle kobiet, które odkryto, że po prostu miały te geny BRCA1, BRCA2, w ogóle nie miały raka, tak prawdę mówiąc i tak dalej. I teraz słuchajcie, tutaj przejdę do oryginału, więc w ogóle zamieszczę link do oryginału w opisie, po angielsku w opisie i po polsku również. I teraz posłuchajcie. Skandal z mastektomią. Połowa kobiet, które poddano obustronnemu usunięciu po badaniach genetycznych, czyli profilaktyczna mastektomia, nie ma genu nowotworowego, ale ich lekarze błędnie odczytali dane, wynika z szokującego badania. Ja w tej poprzedniej audycji dotyczącej artykułu zamieszczonego w The Lancet Oncology na podstawie kilkuletnich badań, które były wykonywane
w Uniwersyteckim Szpitalu w Southampton w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem profesor Diany Eccles. To jest wszystko udokumentowane, a więc żeby nikt mi tutaj nie z cenzorów nie ględził, że tak powiem, że to nie jest udokumentowane, to są bzdury, to są niewłaściwe, jacyś demagodzy sprawdzający prawdę, jacyś weryfikatorzy. To wszystko jest udokumentowane, to są badania naukowe, badania medyczne. A więc jeszcze raz powtórzę, skandal z mastektomią. Połowa kobiet, które poddano obustronnemu usunięciu przy badaniach genetycznych, nie ma genu nowotworowego, ale ich lekarze błędnie odczytali dane. Wynika to z szokującego badania. Badanie, może jeszcze jednak zwiększę czcionkę. O, tu się mi zmniejszyło. Dobrze. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że lekarze błędnie rozumieją testy genetyczne. Odkryli, że połowa kobiet, które przyznały się, że mają geny powodujące raka, jakie geny powodujące raka przy okazji, zostały te kobiety oszukane. W rzeczywistości miała jedynie nieszkodliwy wariant genu, który nie wymaga usunięcia obu piersi. Naukowcy ostrzegają, że chociaż badania genetyczne są bardziej dostępne, ich dekonstrukcja staje się coraz bardziej skomplikowana. Autorem tego artykułu jest Maya de Graaf dla Daily Mail. I teraz posłuchajcie. No tutaj mamy, jak widzicie, fotografię tej bardzo znanej aktorki Angelina Jolie, która usunęła sobie, zrobiła sobie podwójną mastektomię. W Polsce orędownikiem tej podwójnej mastektomii, profilaktycznego usuwania piersi jest profesor Jacek Jassem. I zachorował na raka jądra, więc ja proponowałem w swojej książce, o właśnie tej książce, która jest tam eksponowana mi tu na okładkach, a więc czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. Miałem fragment takiego wywiadu z nim, że w ogóle wszyscy lekarze postulują usunięcie piersi profilaktyczne, wszyscy lekarze oczywiście i tak dalej, tylko szkoda, że to nie jest refundowane z NFZ-u, bo wówczas kolejki by się do gabinetów lekarskich ustawiły po to, żeby dziewczyny mogły sobie usuwać piersi i tak dalej, i tak dalej. Prywatnie to mniej tych dziewczyn się podda zabiegu, bo są drogie po prostu operacje. Połowa kobiet poddawanych obustronnej mastektomii w Ameryce nie potrzebuje takiej mastektomii. Ich lekarz błędnie odczytał dane z ich testów genetycznych, jak wynika z nowego badania, które jest bombą. Odsetek kobiet poddawanych prewencyjnej mastektomii gwałtownie wzrósł od czasu, gdy Angelina Jolie z 2013 roku opublikowała artykuł na temat testów genetycznych pod kątem ryzyka raka. Aktorka ujawniła, że zdecydowała się na usunięcie obu piersi, ponieważ badanie wykazało, że jest nosicielką wadliwego genu BRCA1, Breast Cancer 1, który zwiększa ryzyko raka piersi o 87%. Jeszcze raz powtórzę, żeby uruchomić gen ewentualnie zagrażający, musi zaistnieć od kilkunastu do kilkudziesięciu czynników, które w jednym momencie zadziałają. A tu się możemy chronić odpowiednim stylem życia, odpowiednim odżywianiem, ruchem, z pozytywnym myśleniem, wieloma innymi rzeczami. I teraz dalej. W ciągu 4 lat miliony Amerykanek poszły w ich ślady, śpieszyły się na badania i w wielu przypadkach poddały się zabiegowi usunięcia piersi. Podobnie chirurdzy zaobserwowali wzrost liczby kobiet, u których niedawno zdiagnozowano raka piersi, które trafiają pod nóż, chociaż w wielu przypadkach jest to niepotrzebne. Jednak badacze ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Stanforda twierdzą, że u połowy pacjentek poddawanych obustronnej mastektomii po przeprowadzeniu badań genetycznych w rzeczywistości nie występują mutacje zwiększające ryzyko zachorowania na raka. Ostrzegają, że chociaż badania genetyczne stały się coraz bardziej powszechne i mniej kosztowne, stają się również bardziej zagmatwane.
pojawienie się multipleksowych paneli genowych, które jednocześnie badają mutacje lub zmiany w wielu różnych genach, może dawać wyniki trudne do interpretacji bez pomocy przeszkolonego doradcy genetycznego. W reprezentatywnym dla kraju badaniu, w którym wzięło udział 2000 kobiet, naukowcy odkryli, że u 50% pacjentek po prostu występowały warianty genu o niepewnym znaczeniu, czyli VUS, niejasny wariant genu, który często ostatecznie okazuje się nieszkodliwy. Eksperci twierdzą, że badanie uwydatnia pilną potrzebę zatrudnienia doradców genetycznych, którzy pomogliby zarówno pacjentom, jak i lekarzom lepiej zrozumieć wyniki testów genetycznych w obliczu wzrostu popularności tej procedury. A dlaczego do ciężkiej, niespodziewanej nastąpił taki wzrost popularności tej procedury? Bo co? Bo aktorka Angelina Jolie, bardzo znana, obcięła sobie piersi, w cudzysłowie, bo nie wiem dokładnie na czym to polegało, być może gruczoł został wycięty, cała pierś jakby skóra zachowana, implanty zostały jakieś wstawione. W Polsce też pewne celebrytki pozwoliły sobie po prostu na podwójną mastektomię. Nie chcę wymienić nazwisk w tej chwili. Nasze odkrycia sugerują ograniczone zrozumienie wśród lekarzy i pacjentów znaczenia wyników badań genetycznych, stwierdza Alison Kurian, lekarz medycyny, profesor nadzwyczajny medycyny oraz badań i polityki zdrowotnej na Uniwersytecie Stanforda. Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej stanowią, że warianty o niepewnym znaczeniu nie powinny być uważane za powodujące wysokie ryzyko raka i że pacjentom z tymi wariantami należy doradzać podobnie jak pacjentom, których wyniki badań genetycznych są prawidłowe. Dalej. Jednak wielu lekarzy biorących udział w naszym badaniu stwierdziło, że leczy tych pacjentów w taki sam sposób, jak pacjentów z mutacjami, o których wiadomo, że zwiększają ryzyko u kobiety. Czyli co? Typówka, procedurka. Jak lekarz zrobi zgodnie z procedurą, nikt go za 4 litery nie weźmie, bo się usprawiedliwi. No ale tu były badania, które mówią to, tamto, siamto. A lekarz zgodnie z przyrzeczeniem lekarskim, bo dzisiaj nie ma przysięgi Hipokratesa, nie ma. To, co my nazywamy przysięgą Hipokratesa, jest dzisiaj przyrzeczeniem lekarskim. Jest zobowiązany do szkolenia, do uczenia się. Te badania zostały opublikowane w 2017-2018 roku. I co? Jak wielu lekarzy o tym nie ma zielonego pojęcia? Ja nie chcę się wymądrzać, ale ja nie jestem lekarzem, nie jestem onkologiem. Więc nikt nie może mi nawet zarzucić, no a pan to o tym wiedział? A ty wiedziałeś, człowieku, wcześniej? Nie, nie wiedziałem o tym. Wiedziałem, tylko czułem, że tu się po prostu z logiką mi się to po prostu nie zgadza zwyczajnie. I teraz są konkretne dowody. Mamy 2024 rok, bo tą audycję nakręcam pod koniec czerwca 2024. Wyniki badań już były znane w 2017-2018. Upłynęło 6-7 lat. I co? W Polsce nic nie wiadomo, nic się nie mówi. Jakoś w mediach polskich nie znalazłem ani jednego artykułu, śledzę, staram się śledzić te tematy. Ani jednego artykułu nie znalazłem na ten temat. I lekarze nadal są przeświadczeni, oczywiście ciąć piersi, jasne, mastektomia, podwójna, profilaktycznie. Panowie chirurdzy, utnijcie sobie wasze klejnoty rodowe profilaktycznie. Mówiłem o tym swego czasu w audycjach. Posłuchajcie, jest 5% kobiet, które mogą być nosicielkami genu BRCA1, BRCA2, czyli potencjalnie być zagrożonymi przez nowotwory piersi. Ale czyta się, że one już są zagrożone, czyli 5%, czyli 5 kobiet na 100. Im się proponuje profilaktyczne usunięcie piersi. W przypadku glejaka również 5 ludzi na 100, czyli 5%, czyli 5 ludzi na 100 jest zagrożonych dzisiaj glejakiem. To w takim razie
Trzeba może w takim układzie, gdzie odkryto, nie wiem co odkryto z tym glejakiem, geny glejakowe, nie wiem, to może co im usunąć? Głowy albo dokonać amputacji mózgu, tak prawdę mówiąc? W przypadku raka jąder 1% mężczyzn jest narażonych na raka jądra. To w tej mojej książce właśnie proponowałem może. Pójdźmy po bandzie, jeżeli się stwierdzi u jakiegoś mężczyzny, że nosi jakiś tam gen, może być potencjalnie zagrożony, bo może tata zmarł, bo może dziadek, to najlepiej podwójną orchidektomię, czyli podwójne usunięcie, czyli usunięcie obu jąder. Zdecydujecie się na to, chirurdzy, żeby sobie obciąć co nieco? Bo jeżeli chodzi o kobiety, to bardzo łatwo jest decyzja. Obciąć piersi, koniec, kropka, podwójna mastektomia. Kochani, nie dziwcie się moim emocjom, ale po prostu to do szewskiej pasji doprowadza to, co się dzieje. Totalne bezhołowie, totalny brak wiedzy, totalne niezrozumienie procedury i taka taśma. Jak wykryto ciąć, jak wykryto ciąć, jak wykryto ciąć. Przecież o tym jest mowa w tym artykule. Artykuł, gdzie są cytaty naukowców. A więc to nie Dąbrowski wymyślił sobie te pozorne bzdury, tylko cytuję jeszcze raz, po prostu jeszcze raz przytoczę. Jednak wielu lekarzy biorących udział w naszym badaniu stwierdziło, że leczy tych pacjentów w taki sposób jak pacjentów z mutacjami, o których wiadomo, że zwiększają ryzyko kobiety. Tu mowa jest o pacjentach, mowa jest o kobietach. O jakich kobietach, u których znaleziono niby ten cały gen i jak się leczy się? Leczy się ucinając piersi? To jest leczenie w ogóle? O czym my mówimy? Wytnij, otruj, spal. 3 podstawowe metody. Jeszcze raz powtarzam, to jest lekarz, stwierdziła Alison Kurian, lekarz medycyny, profesor nadzwyczajny medycyny oraz badań profilaktyki zdrowotnej na Uniwersytecie Stanforda. I te same wyniki badań, te same wnioski wyciąga profesor Diana Eccles z Uniwersytetu Medycznego w Southampton. Wystarczy wrócić tylko, zresztą linki postaram się podać jeszcze po tą audycją, do badań właśnie tych. Gdzie po prostu wyniki tych badań między innymi zostały zamieszczone w The Lancet Oncology, a to nie jest taka pierwsza, lepsza gazetka, gdzie tam każdy może sobie coś tam włożyć. To są bardzo ściśle weryfikowane badania naukowe. I teraz dalej. To były cytaty oczywiście. Cytaty z wypowiedzi lekarzy, którzy zajmują się tym. Dalej. Tylko około połowa ankietowanych kobiet, które poddały się badaniom genetycznym, kiedykolwiek omawiała wyniki swoich badań z doradcą genetycznym. Od 25 do 50% ankietowanych chirurgów zajmujących się rakiem piersi przyznało, że leczy kobiety z VUS. Sięgnijcie tam do poprzedniej fragmentu mojej audycji, co to jest takiego, że leczy kobiety z VUS dokładnie w taki sam sposób, w jaki leczyłoby kobiety ze znanymi mutacjami związanymi z nowotworem. Niepokojące jest to, że niektóre kobiety biorące udział w badaniu stwierdziły, że przeszły operację przed wykonaniem testów genetycznych lub zobaczeniem wyników po prostu dlatego, że tak bardzo zależało im na obniżeniu ryzyka. Jeszcze raz powtarzam, to ryzyko, żeby wystąpiło naprawdę realne ryzyko zagrożenia tym genem, włączeniem tego genu, to ryzyko jest uruchamiane tak jakby przez kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset innych różnych czynników, które mają zadziałać jednocześnie i włączyć gen. A czy ktoś nam o tym mówi? Czy ktoś nam o tym mówi, kochani? Dalej. Naukowcy zapytali 2502 kobiety, u których niedawno zdiagnozowano raka piersi, czy poddano je badaniom genetycznym, a jeśli tak, to czy badania i dyskusje na temat wyników miały miejsce przed czy po operacji piersi. Odkryli, że spośród 666 kobiet,
które poddano testom, u 59% stwierdzono wysokie ryzyko niebezpiecznej mutacji w genie związanej z nowotworem. Około 1/4 tych kobiet poddano badaniom genetycznym dopiero po operacji, co oznacza, że krytyczne decyzje dotyczące ich opieki zostały podjęte, zanim dostępna była informacja o statusie ich mutacji. No więc o co tu kurczę chodzi? Po to, żeby tylko ciąć? Czy ratować za wszelką cenę życie? Śpieszymy się. Tydzień w to, czy tydzień tamto coś robi? Opóźnienia w badaniach były szczególnie widoczne w przypadku kobiet, które nie posiadały prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeszcze raz, opóźnienia w badaniach były szczególnie widoczne w przypadku kobiet, które nie posiadały prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w badaniach genetycznych, czyli najpierw operacja, później badania. To co tu chodzi? Następnie badacze przeprowadzili ankietę wśród chirurgów, którzy leczyli kobiety biorące udział w ankiecie. Odkryli, że w porównaniu z lekarzami, którzy w poprzednim roku leczyli 51 lub więcej pacjentek z nowo zdiagnozowanym rakiem piersi, lekarze, którzy leczyli mniej niż 21 pacjentek z rakiem piersi, byli mniej pewni siebie w omawianiu z pacjentkami wyników badań genetycznych. Częściej zlecali badania genetyczne bez kierowania kobiety do doradcy genetycznego, rzadziej opóźniali operację, aby mieć dostęp do wyników badań na potrzeby podjęcia decyzji chirurgicznej. I częściej postępowali z pacjentem z wariantami o niepewnym znaczeniu. Ten VOS, przepraszam, to są warianty o niepewnym znaczeniu. W taki sposób, w jaki postępowaliby z pacjentami z potwierdzonymi mutacjami wysokiego ryzyka w genach związanych z nowotworem. I dalej. Cytat z profesora medycyny. Posłuchajcie, początek cytatu. Nasze ustalenia sugerują, że nie maksymalizujemy korzyści z badań genetycznych u naszych pacjentek chorych na raka piersi ze względu na bariery związane z terminowością badań i brakiem wiedzy specjalistycznej niezbędnej do uwzględniania wyników przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia. Stwierdził Katz, profesor medycyny oraz zarządzania i polityki zdrowotnej na Uniwersytecie Michigan. Nie maksymalizujemy korzyści z badań genetycznych u naszych pacjentek. To takie, wiecie, słowo wytrych, nie maksymalizujemy, czyli nie badamy po prostu, nie robimy, mamy to gdzieś, szukamy tylko ewentualnie usprawiedliwień różnych, a to nie mamy czasu, a to nie ma dostępu, a to siam, to wam to. Niepewność co do znaczenia wyników badań może skłonić mniej doświadczonych chirurgów do zalecenia agresywnego leczenia. Słuchajcie, nóż się w kieszeni otwiera, naprawdę, jeżeli się mówi o leczeniu, agresywnym leczeniu, eufemizm, w postaci obustronnej mastektomii. Jakie to jest leczenie? Leczenie to jest powrót do zdrowia. A ucięcie obu piersi to jest inwalidacja, to jest zrobienie z kobiety inwalidki poniekąd. Przepraszam, ale to jest moje określenie, więc też będę agresywny. Niepewność co do znaczenia wyników badań może skłonić mniej doświadczonych chirurgów do zalecenia agresywnego leczenia w postaci obustronnej mastektomii lub spowodować, że kobiety zdecydują się na to, co ich zdaniem jest najbezpieczniejszą metodą leczenia raka, czyli mastektomia podwójna. I odwrotnie. Kobiety wysokiego ryzyka, które rzeczywiście są nosicielami niebezpiecznych mutacji, potrzebują tych informacji, aby podejmować świadome decyzje dotyczące wyborów, dotyczących opieki zdrowotnej, czyli leczenia. I znowu tutaj cytat. Luki zidentyfikowane w tym badaniu są uderzające.
powiedział Jaksi, profesor i zastępca kierownika katedry radioterapii onkologicznej na Uniwersytecie Michigan. Dalej. Kluczowe znaczenie, cytat, ma zapewnienie, aby pacjenci wysokim ryzykiem znanych mutacji związanych z nowotworem byli w pełni poinformowani o potencjalnych korzyściach wynikających z badań genetycznych i otrzymali dokładne porady dotyczące znaczenia wyników badań. Dokładne porady, czyli wskazania, ciąć, nie ciąć i tak dalej, i tak dalej. A przy okazji, jak już te piersi zostaną usunięte, to co? Zmniejsza się zagrożenie? A jeżeli już ten nowotwór postępował, to jakie macie metody na likwidację, ja to nazywam zarodniki, ale komórek macierzystych nowotworów, czyli przeciwdziałanie przerzutom, czyli mastektomii? Jakie są? Kiedyś czytałem na pewnym portalu www.raka.pl, że obecne chemioterapeutyki zabijają wszystkie komórki macierzyste nowotworu, więc po takiej terapii jesteś czysty, absolutnie ani jednej komórki człowiek nie ma. Bzdury nad bzdurami. Albo kłamcy, albo bezczelni kłamcy, albo po prostu kretyni. Przepraszam, ale mówię otwarcie. Bo ludzie, którzy się tym zajmują, nie mogą być głupcami. To muszą być inteligentni i to jednocześnie mają być mądrzy ludzie, bo inteligencja nie oznacza jeszcze mądrości. Mają być też wykształceni. Więc co z tym ich wykształceniem, jeżeli gadają głupoty, że leki potrafią oczyścić organizm ze wszystkich komórek macierzystych nowotworów? Jeszcze większej bzdury nie słyszałem. Dalej. Dowiadujemy się, że wiedza klinicystów na temat genetyki raka piersi może być bardzo zmienna. A co to znaczy bardzo zmienna? Znowu jakiś głupi eufemizm. Z szacunkiem powiedziała Alison Kurian, przepraszam, członek Stanford Cancer Institute. Dla kobiet z grupy wysokiego ryzyka nosicielstwa niebezpiecznej mutacji, ważne jest, aby podczas planowania opieki znowu eufemizm, czyli zasad leczenia, skontaktowały się z osobą posiadającą wiedzę specjalistyczną w zakresie genetyki nowotworów. Czy w Polsce mamy takich specjalistów? Ciąć, po prostu ciąć i tyle. Niestety, następny cytat. W wielu przypadkach doradcy genetyczni mogą nie być optymalnie zintegrowani. Ach, jak ja uwielbiam te piękne słowa. Mogą nie być optymalnie zintegrowani z opieką nad pacjentami z nowo zdiagnozowaną chorobą nowotworową, co utrudnia szybką segregację tych pacjentów. Następny cytat. Nasze badanie podkreśla pilną potrzebę lepszego dostępu pacjentów do ekspertów w dziedzinie genetyki nowotworów, zwłaszcza doradców genetycznych oraz edukowania lekarzy w zakresie właściwego stosowania testów genetycznych i interpretacji wyników badań. I to byłoby, słuchajcie, kochani, na tyle. Kończę udostępnianie, więc jeszcze raz te linki ja udostępnię. Skandal z mastektomią, połowa kobiet, które poddano obustronnemu usunięciu po badaniach genetycznych, nie ma genu nowotworowego, ale ich lekarze błędnie odczytali dane, wynika z szokującego badania. I skutek? Mastektomia. Jeszcze raz tutaj z kolei do oryginału. To kochani jest. Zatrzymuję udostępnienie. Wnioski sami wyciągnijcie. Przede wszystkim, a może za chwileczkę, może odczytam wam fragment tej mojej książki. Sekundkę, tylko muszę to znaleźć. Jeżeli znajdę szybko. Profilaktykę i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tragedia. Chyba w tej chwili nie znajdę wypowiedzi amerykańskiego lekarza, który mówi, jeżeli się dowiedziałeś o tym, że masz chorobę nowotworową, to przez
kilka dni, nie wiem, no możesz szaleć, możesz nie zgadzać się, możesz płakać, możesz kląć i tak dalej, ale później opanuj się, zbierz wszelkie informacje, jakie tylko mogą być. Tydzień w to, 2 tygodnie w to czy w tamto nic nie zrobią. Chodzi o to, żeby zacząć czytać, sięgać po książki, sięgać do internetu, sięgać do pracowań naukowych i wtedy dopiero podjąć decyzję. Jeżeli twoja decyzja będzie tak, chemioterapia, nie ma sprawy. Jeżeli operacja, nie ma sprawy. Jeżeli radioterapia, nie ma sprawy. Ale to ma być twoja decyzja po tym, jak się dowiesz wszystkiego. A nie jedynie dlatego, że spotkasz jednego lekarza i ten lekarz mówi, proszę pana, trzeba zrobić to czy tamto, czy proszę pani. Jak dzisiaj mamy ufać medycynie? Ostatnie kilka lat, od 2019, wiecie o czym mówię, pokazało, komu można ufać. Niektórym lekarzom odebrano prawo wykonywania zawodu, dlatego że przeciwstawili się tej masie, tej nagonce, a inni wypłynęli. Nazwisk nie będę podawał, nie będę podawał, na jakiej fali wypłynęli. Łotry bez sumienia, bez czci, tak prawdę mówiąc. I dalej się to robi. Mam wrażenie, a nawet jestem pewien, że za jakiś czas, nie wiem, za 15, 20, 30 lat, ten okres, kiedy stosowano tego typu metody leczenia, to będzie określany jako po prostu okres barbarzyństwa potwornego. No ale to mniejsza z tym, słuchajcie, zwłaszcza dziewczyny, nie panikujcie. Jeżeli zdarzy się coś takiego, że dowiecie się, to przede wszystkim żadnej paniki. Są metody na to, żeby wzmocnić organizm. Naprawdę wielu specjalistów mówi, że nie ma choroby nowotworowej, tylko jest jakieś niedomaganie układu odpornościowego. Kochani, przecież w każdym z nas mnożą się komórki nowotworowe, we mnie też. Tylko trzeba tak działać na organizm, żeby nie dopuścić do ich rozwoju. Tak, nie możemy dopuścić do tego, żeby bandyci mnożyli się na ulicach. Czasami się jakiś jeden zdarzy, to trzeba go spacyfikować i tyle. Ale jak będzie jeden, drugi, nic nie będziemy robić, to oni się po prostu będą ściągać do nas i tak dalej. Bardzo wcześnie trzeba to załatwiać. I są metody na to. Ja sam prowadzę taki kompleksowy program zdrowia, zresztą opracowany przez lekarzy, czeskich lekarzy. Jest to taka odmiana profilaktyczna, gdzie powyciągaliśmy masę ludzi z przeróżnych rzeczy. Z cukrzycy typu 1 można wyjść również, uruchomić komórki beta-trzustkowe, jeżeli jeszcze nie jest za późno. Z cukrzycy typu 2, z nadciśnienia, policystyczne jajniki i wiele, wiele innych chorób. RZS-y, nie RZS-y, te wszystkie artrozy, gonartrozy. Oczywiście to nie jest takie sobie hop 5 minut na tej zasadzie. I żadnymi pigułkami. Trzeba oczyścić organizm, wzmocnić go. I tak samo w chorobie nowotworowej trzeba zrobić wszystko, żeby z jednej strony obniżyć moc destruktorów, czyli zlikwidować masę przyczyn, odkwasić przede wszystkim organizm, czyli zlikwidować tak zwaną kwasicę metaboliczną niskiego stopnia. I znowu, co wielu medyków na ten temat wie? Przecież oni nie mają zielonego o tym pojęcia. Oni kojarzą wyłącznie zakwaszenie z zakwaszeniem krwi, które praktycznie nie występuje. Ale oczywiście krew też można zakwasić. Spadek pH krwi do 7,1, 7,0 to jest śmierć człowieka. Tak prawdę mówiąc. A poziom pH krwi to jest 7,365, tak prawdę mówiąc. Tak średnio, znaczy to jest średnia. A więc nic nie wiedzą na ten temat. To, co mówił profesor Warburg jeszcze w 1931 roku, podstawą istnienia nowotworów jest zakwaszenie przestrzeni międzykomórkowych i hipoksja, czyli niedotlenienie organizmu, a to jedno zjedzie w parze. Jeżeli jest silny wzrost, zakwaszenie powoduje wzrost, znaczy zmniejszenie ilości tlenu we krwi i w tkankach, i w komórkach. Jeżeli się zmniejsza ilość tlenu w organizmie, we krwi, czyli hipoksemia, czyli zmniejsza się stopień nie utlenienia, tylko utlenowania krwi tętniczej, to dochodzi, czyli tak zwana hipoksemia, to dochodzi później do hipoksji, czyli do zmniejszenia ilości tlenu w tkankach, w komórkach i tkankach. Są dwa podstawowe czynniki.
I można tutaj działać po to, żeby zmniejszyć stopień zakwaszenia, czyli alkalizować organizm i doprowadzić do tego, że będzie więcej tlenu. Bo jeżeli zmniejszamy zakwaszenie, to rozdzielane są erytrocyty i te erytrocyty mogą przyłączać więcej tlenu. To jest wybitne działanie antynowotworowe, a nie chemia, która jest wtłaczana w nasze naczynia krwionośne, która powoduje wysyp wolnych rodników, które atakują w normalnym organizmie około 10 tysięcy razy każdą komórkę. Dziennie na dobę. 10 tysięcy razy uszkadzają komórki. Trzeba dać antyoksydanty, między innymi właśnie tą osławioną witaminę C, gdzie pana Ziębę oskarżono, że Zięba leczy raka witaminą C. Bzdura, nigdy tego pan Zięba nie powiedział. On mówił o tym, żeby neutralizować wolne rodniki tą witaminą C, zwłaszcza przy chemioterapii. Więc żyjemy w świecie kłamstwa, mediów między innymi, które powielają, zresztą tworzą celowo tego typu kłamstwa i tyle. Kochani, są rozwiązania. Są rozwiązania. Sam mam kilka osób, które wyprowadziliśmy z nowotworu. Czy z białaczki, czy w tej mojej książce, między innymi tam mam chyba 7 czy 8 historii opisanych ludzi z ich wynikami badań, bo oni mi to dostarczyli. No nie mogłem tutaj setki ludzi, kurczę, wtłoczyć, bo to byłaby cała książka. Jedna z tych ludzi, pewna dziewczyna, która chorowała na grojaka, 3 operacje miała, już 4. lekarze nie chcieli operacji się poddać. Znaczy nie chcieli robić, bo wiedzieli, że ona zejdzie pod nożem. Po prostu. Żyje do dzisiaj. Od 2014 roku, po raz pierwszy żeśmy się spotkali i żyje ta dziewczyna. 2 ciąże, 2 cudownych dzieciaków. Więc można. Sorki, przepraszam za te wysokie poziomy emocji, ale nie dziwcie się, bo każdego chyba by to wkurzyło. Na tym spokojnie nie można rozmawiać. Jeszcze raz powtarzam, żyjemy w świecie kłamstw, manipulacji, jakiejś głupoty, niewyobrażalnej, więcej nic. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Posłuchajcie, jeżeli faktycznie widzicie sens w obejrzeniu, wysłuchaniu tego, obejrzeniu tej audycji, trudnej, bo każda audycja ta nowotworowa to jest dla mnie bardzo trudna pod względem emocjonalnym, to po prostu proszę o lajki, o subskrypcję tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali. Proszę, dzielcie się tą wiedzą. Dajcie nadzieję swoim znajomym, swoim bliskim. Rak to nie jest wyrok. Uwierzcie. Rak to jest też szansa na zmianę własnego życia. Między innymi o tym była mowa w audycji z Michałem Jodońskim na tematy związane z nowotworami. Oprócz tego są metody bezpieczne, które dają ogromną szansę, znacznie większą szansę niż w przypadku e, typowych metod, typu wytnij, otruj, spal. Dobra, trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego. Papatki. Pa.